Jestem w Abu Dhabi. O, powiem wam, że jak się wychodzi z lotniska, to jest takie nagle gorąca. W samolocie powiedzieli, że jest teraz aktualnie 40, znaczy to było 11, było 40 stopni na zewnątrz. Teraz jest już druga, to pewnie będzie koło 45. Jest ogień, naprawdę. Jedyna zła rzecz taka, że niestety nic nie zobaczę. Przez opóźniony samolot stało się tak, że jest już druga. Wylądowaliśmy po 12. Zanim ogarnąłem wszystko i tak dalej, była pierwsza. Zanim poładowałem telefony, była druga. Miałbym tylko jakieś 5 godzin, żeby zwiedzać. No już wam pokażę, powiem co jest gra, tylko wejdę do środka, bo wieje. No i powiem wam, jak sprawa wygląda. Najgorsze jest to, że zostawiłem już swoje rzeczy tutaj w przełowalni bagaży. Macie taką możliwość. Na terminalu 3 jest walizka poniżej 20 kg, jest jakoś 30 parę dirhamów, to jest jakieś 45 zł. Powyżej 53 chyba, no to jest jakieś, nie wiem, 65 zł, 70, nie wiem jak dokładnie, jakoś mniej więcej coś takiego. No, wychodzę z lotniska, chcę jechać, bo to jest jeden z największych meczetów na świecie. Chciałem go zobaczyć, ostatnio mój brat był, mówię super sprawa, żeby go zobaczyć. Ale idę do taksówki, taksówkarz mi powiedział 70 tych dirhamów, chyba tak. Czyli to by wychodziło około 90 zł w jedną stronę, a mamy tam 15 km tylko. Mówię, nie ma opcji. Poszedłem na autobus. Autobus tak, autobusem musiałbym pojechać do centrum, 45 minut. Z centrum wziąć inny autobus i wracać się jakieś jeszcze 25 minut. I jeszcze przesiadka i tak dalej. To sama trasa zajęłaby mi godzinę, półtorej godziny. Także też odpada. Po prostu no, nie wyrobię się, żeby to zobaczyć. Bałbym się, że mogę się spóźnić albo coś. Mój kolejny lot już mnie wyszedł tak drogo, przez to, że musiałem zmienić rezerwację. No nie ma opcji po prostu, żebym tak zaryzykował. Także bardzo mi przykro. Abu Dhabi jeszcze nie widzę. Ale wam pokażę zaraz meczet. Właśnie tutaj jest. Abu Dhabi niestety jeszcze nie miałem okazji zwiedzać. Oczywiście w Emiratach Arabskich już byłem, bo w Dubaju byłem 2 razy. 2 albo 3 nawet. Także już trochę widziałem. No ale Abu Dhabi niestety nie jest mi pisane dzisiejszego dnia. Ja na początku miałem tutaj być już o 4 rano. Miałem elegancko jechać sobie do hotelu, przespać się jeszcze, później zwiedzać cały dzień i wieczorem po prostu przyjechać z powrotem. O, możecie to zobaczyć. Tak właśnie wygląda ten największy meczet. Jest tam największy na świecie żyrandol. Jest największy dywan tkany też na świecie. No i mam tu parę informacji. Pracowało przy budowie 3000 pracowników z 38 różnych firm podwykonawczych. 545 milionów dolarów kosztowało wybudowanie. Budowę ukończono w 2007 po śmierci właśnie fundatora przedsięwzięcia i było to mauzoleum pierwszego prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejka Zayeda jakoś tak. Tutaj też jest fajnie napisane, ile kosztował sam ten żyrandol. Został wysadzony tysiącami kryształku Swarowskiego, 40 kg 24-karatowego złota, koszt 30 milionów złotych za żyrandol. No, tu trochę jest. Ten dywan, który jest tkany największy na świecie, ma 5600 metrów kwadratowych. Ładnie. No i wjeżdżamy. Wejście jest tutaj jest same zejście do centrum, przez centrum handlowe tam będę szedł. Troszkę wam pokażę. Odebrałem swój bilet, zaraz wam powiem w ogóle jak się stało, że tutaj jestem. Dzięki mojej kochanej dziewczynie. To raz. I pamiętajcie, jak przyjeżdżacie tutaj, musicie zejść do centrum handlowego, odebrać wasz bilet. Darmowy jest oczywiście. I nie możecie iść w broni tak. Muszę iść do sklepu, kupić sobie ubranie długie, żeby wejść do meczetu. Po prostu takie są zasady. Tak w ogóle przed chwilą, przed wejściem nagrywałem wideo. Przyszedł do mnie jakiś ochroniarz, mówi tak:
pokaż co nagrałeś, pokazałem mu, mówi, musisz usunąć. Chyba kogoś ważnego złapałem przez przypadek i musiałem to usunąć. No. Taki kostium i ubranie ich 50 dirhamów. Plus za chustę też chcieli dodatkowo 50, powiedziałem, no nie, no bez przesady, nie potrzebuję tego, ja to potrzebuję na pół godziny, żeby pozwiedzać, później tak to będę musiał wrócić, bo tego do niczego nie potrzebuję. Ale dobrze wygląda. Królowa Elżbieta, papież. Nie wiem, czy ja tu w ogóle będę mógł robić filmy, czy będę próbował, ale coś mi powiedzieli, że mogę robić tylko zdjęcia. Ale zobaczymy w środku. Ale robi wrażenie. Trochę wieje, także będziecie pewnie słyszeć wiatr. Musicie mnie patrzeć. Ale tak się cieszę, że tu przyjechałem. Z taksówkarzem właśnie rozmawiałem, jak jechałem po drodze. Mówiłem, że jednym z najlepszych budynków, jakie widziałem w życiu, to było Taj Mahal. Że było tak po prostu cudowne. No i to naprawdę robi takie samo wrażenie. Tylko w Taj Mahal była ta różnica, że jak weszliście z brudnego Agra, miasta Agra, gdzie był sam syf, śmieci i tak dalej, Taj Mahal to się wydawało, go świecił po prostu. To wszystko, to czysto, taka czystość tam była. No, ogólnie jest wszędzie czysto i to robi dodatkowe wrażenie takie, że... Ale ten rozmiar robi wrażenie tego. Zaraz postaram się wejść do środka, bo normalnie można. Szkoda, że z tą stroną jest słońce. Ale i tak myślę, że jakoś w miarę oddam wam to, jak to wygląda. Do głównej sali modlitewnej, gdzie wchodzi ponad 7000 osób. Pokażę wam właśnie wszystko to, co mówiłem wcześniej. O, akurat modlitwa się zaczęła. Tak czy nie? Która jest? W ciągu dnia macie 5 razy modlitwę, z tego co dobrze pamiętam. To jest ten największy na świecie tkany ręczny dywan. I zaraz wam pokażę ten żyrandol, który teraz jest największy na świecie. Ten żyrandol ma 15 metrów wysokości i waży 12 ton. O tym dywanie jeszcze coś wam powiem. Ma 5600 m². Jest największym na świecie tkanym dywanem. 1200 tkaczy pracowało nad nim 2 lata. Waży 47 ton. Jeszcze jedna rzecz. Znajduje się tu też największa kopuła na świecie. Jeszcze nie powiedziałem o tym, że tutaj ten plac pomieści 40 000 osób. Ale to robi wrażenie. Dajcie znać, kto z was tutaj był. A kto by chciał przyjechać, bo naprawdę uwierzcie mi, że warto to zobaczyć, bardzo warto. Tutaj macie godzinę, tak jak wcześniej źle powiedziałem, 6 razy jest modlitwa, nie 5. Także od razu sprostuję to. Później jak już zwiedzicie całe, jest darmowa podwózka pod punkt z taksówkami. Wiecie co, jest parę takich miejsc na świecie, które naprawdę bardzo warto zobaczyć. Jak na przykład Taj Mahal, piramidy, w Uzbekistanie te piękne miejsca, te piękne budowle też, które widziałem, Machu Picchu, które dopiero zobaczę w tym roku prawdopodobnie, meczet taki. To są po prostu miejsca, które
widzicie i po prostu sobie nie wyobrażacie, jaki to jest po prostu ogrom pracy i jak to znakomicie wygląda i jak to jest dopracowane przede wszystkim. Niesamowite. Wiecie, jaki jeden z budynków chciałbym też zobaczyć bardzo? Mekkę. Ale wiem, że tego niestety nie zobaczę, bo jeśli nie jest muzułmaninem, nie można tam wejść. Tego słyszałem, może się mylę. Jeśli się mylę, to mnie napiszcie. I też, żeby nie było, że to tylko takie, bo tak samo bardzo warto zobaczyć Watykan. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to znakomicie wygląda, jak też to jest zrobione. Wielkie świątynie buddyjskie, tak samo. No, to są miejsca po prostu tak dopracowane, że szok. W Tajlandii polecam Wadarun. Po prostu jesteście w Tajlandii, musicie zobaczyć tę świątynię, bo to jest takie coś, co trzeba zobaczyć. Ale się cieszę, że tu przyjechałem. A wiecie, że miałem tu nie przyjeżdżać i to dzięki tylko Ali tak naprawdę tu przyjechałem, bo sobie myślałem, byłem po prostu zmęczony już tą całą trasą, już mi się nie chciało ruszać. Jak sobie pomyślałem, ile tu jest stopni na zewnątrz i tak dalej, ile muszę pieniędzy wydać, ona mówi, pieniądze się odrobi. Jedź, bo będziesz żałował, że nie pojechałeś. Dziękuję, kocham Cię, ale bym żałował, że tu nie byłem, bo naprawdę niesamowita rzecz. Będziecie mieli okazję, zobaczcie. Warto przyjechać. Trzeba wracać na lotnisko. Stąd ja zapłaciłem teraz 65, żeby tutaj dojechać, ale stąd, żeby już wrócić to podobne stanie, no bo wiadomo, z lotniska to zawsze więcej kasują. Czyściutki, pachnący. Pamiętajcie, w podróży trzeba o siebie dbać, o higienę przede wszystkim, jeśli to jest długa podróż. Ja jestem 72 godziny już w drodze. Ja jeszcze trochę przede mną. Nie ukrywam, że nie. Bo będę w sumie 5 dni w drodze, miało być 4, będę 5. Oczywiście były przerwy, gdzie miałem prysznicę, ale na przykład dzisiaj nie było, od wczoraj nie było gdzie się wykąpać, także trzeba było iść po prostu do toalety. W Azji macie wszędzie wężyki takie przy kiblu, nogi umyte, papier zmoczyć, umyć się tak papierem, cały oczywiście i się da. Jak się chce, to się da. Przynajmniej teraz czyściutki, idę do samolotu, a nie śmierdzący po całym dniu. A uwierzcie mi, dzisiaj było 40 stopni tutaj i ja mówię taksówkarzowi, ale gorąco. On mówi, gorąco? Gorąco to było 2 tygodnie temu, było 48. Teraz to już jest spoko. No to spoko. Spoko, że spoko. Właśnie muszę iść zmienić terminal i najgorsze jest to, że muszę wziąć taksówkę. A to, żeby wsiąść tylko do taksówki, to na lotnisku od razu się daje 3 dychy, znaczy 25 tych dirhamów, to około 30 zł. Także od razu koszt. Za to, że muszę przyjechać po prostu na inny terminal, a tylko dlatego chodzi o to, że nie ma żadnego autobusu, który prowadzi z terminalu 3, gdzie miałem rzeczy swoje schowane tutaj, do terminalu 2. Bez sens na maksa. Wiecie co, pogadałem teraz z taksówkarzem i on mi powiedział, on jest z Indii, mieszka tu już 15 lat, pytał bardzo, że chciałby do Europy wyjechać, gdzie fajnie pojechać, gdzie dobrze płacą. Ja mówię, no cóż, chyba Anglia, no pójdzie w sumie, tam by miał najlepiej i najłatwiej się dostać, bo wiadomo, India to była kolonia angielska i tam bez problemu sobie mogą przyjechać. I on mi powiedział, że on tu zarabia na taksówce, pracuje to po prostu jako kierowca taksówki, nie, że taksówka z jego, tylko dla korporacji, 2000 dirhamów miesięcznie w Emiratach Arabskich. To jest coś, no nie wiem jak jest teraz przeliczenie, no ale przypuśćmy, kiedyś było 1 do 1, teraz na pewno więcej, no ale przypuśćmy 2500 zł na miesiąc. Tutaj, jak tu jest tak drogo, masakra. Ja powiedziałem, no tyle to w tydzień się w Anglii zarabia. Jeszcze jak się na taksówce jeździ, to w ogóle. No, ale to jakieś o tym czytałem, że tutaj właśnie tania siła robocza to jest właśnie z Indii, z Pakistanu, oni tu przyjeżdżają i oni tu nie zarabiają praktycznie nic, no ale i tak tu wolą mieszkać. No. Kolejny lot New Delhi. Ale się kopci. Klima podkręcona nieźle. Serio, trochę chyba za mocno to podkręcili. Ale nas teraz szczepali. Na przejściu. Jaka głupota. Mieliśmy tylko transferowy lot. Musimy mieć na transfer, wiecie, no co ktoś mógł tu przywieźć innego, albo mieć ten przy sobie, żeby musieli nas tak przeszukiwać. I wyszło im, że miałem całe szczęście rozmontowałem drona, bo się bałem, że w Arabii Saudyjskiej, znaczy nie w Arabii Saudyjskiej, tylko że w Abu Dhabi będę miał problemy.
i wyciągnąłem baterię głównego tego, schowałem do głównego, a przez chwilę miałem tylko kontrolę tam, gdzie bateria no i baterię. I oni nagle krzyczą: a dron w bagażu, nie można, że mi zabierają. Ja mówię: nie ma żadnego drona, jest tylko kontroler. Odpakowali mi paczkę, mówią: no, masz szczęście, już by mi go wzięli, już bym stracił drona, którym jeszcze nawet dobrze nie polatałem. Ale bym był zły, masakra. I powiedzieli mi następnym razem, że właśnie w głównym bagażu ok, ale w podręcznym nie ok. Gdzieś kaznodzieje. Przerąbane, takie lotnisko główne w całych Indiach, największe, a Wi-Fi tu nie ma. Miazga. Powiem wam, że naprawdę leciałem z terminalu, gdzie lecieli sami Hindusi. W samolocie z samymi nimi byłem jedyny obcokrajowiec. No i tu na lotnisku i naprawdę aż mi wróciły wspomnienia z tego, jak podróżowałem tu po tych Indiach. To, co tu się dzieje, tego się nie da wytłumaczyć. To naprawdę, jak się nie zobaczy, to się nie wytłumaczy. Pani w samolocie mówi, że wszyscy siedzieli, oni na złość wstają. Patrzą się na nią i wstają specjalnie. Masakra, przepychają się, kłócą się cały czas. No, miazga, naprawdę miazga. Dobra, nic. Kolejny przystanek. Bangkok. Jestem 4. dzień już w drodze. Już wam powiem, że teraz każde miejsce, którego się można położyć, leżę. Nogi też mam tak spuchnięte, że masakra. No, ale jutro spoko. Jutro jak już będę w Bangkoku, to już jest świetnie. Będzie naprawdę dobrze. Dobra, dzięki. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Na razie. Aha, a co do Bangkoku, to oczywiście serdecznie bardzo wam polecam naszego e-booka Nasza Tajlandia. Znajdziecie go na stronie notolecę.pl. Cały dochód z niego będzie przeznaczony na naszą kolejną podróż. Także dzięki za wsparcie. Pozdro.